tutaj takie śmieszne minki trochę, no ale wiadomo, każdy pozostanie anonimowy w tym filmie poza mną. I jeszcze jedna rzecz, której nie chcemy robić, jest to taka, że w momencie jak podciągam ręce do tyłu, to moje łokcie maksymalnie chcemy, żeby zatrzymały się tutaj na linii tułowia, ewentualnie ciutkę za nią wyszły. Nie jest to takie ściągnięcie jak w delfinie, gdzie łokcie będą uciekać do końca. Nie jest to ściągnięcie jak w kraulu, gdzie też będziemy mieli do końca wyprost. Tutaj całość chcemy załatwić patrząc od naszych dłoni, które są wyprostowane w pozycji strzałki, dochodząc łokciami do linii tułowia. Więc aż nadto przerzucanie tych łokci do tyłu jest złym rozwiązaniem. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj sobie powiemy, jest to, w jaki sposób zachowują się nasze ręce w dojściu w ogóle nawet do tego tyłu. Ruch żabkowy dla romantyków można powiedzieć, że bardziej swoją strukturą powinien przypominać serduszko, czyli powinien być taką bryłą pozbawioną kantów. Nie jest to tak jak ja tutaj pokazuję prostokąt, że zaczynam na zewnątrz, narysowałem jeden bok, ściągam na wprost do samego końca i jak już mi się skończy ta możliwość, to dopiero te ręce jakoś sobie przychodzą mi tutaj, bo jest to bardzo kanciasty sposób płynięcia i posiadający jeszcze troszkę gorsze efekty, o których sobie później powiemy. Dlatego nasza struktura ruchu, którą zaraz sobie pokażemy, chcemy, żeby bardziej przypominała serduszko, ewentualnie koło, nakreślenie koła, czyli coś pozbawione kantów, niżeli płynięcie w ten sposób, jaki ja teraz. I teraz od boku sobie pokażemy jeszcze, dokąd nie chcemy. Właśnie, to się dość często zdarza, że jeszcze towarzyszy temu takie wypchnięcie bioder w przód, ale nie o tym teraz, więc na pewno tutaj ten ruch w tym momencie, w którym sobie zatrzymaliśmy, już nam powinien, rysując to kółeczko, zwrócić się ku wyrzuceniu tych ramion w przód, a na pewno nie dochodzić do takich skrajnych pozycji. Tak po prostu pływać nie chcemy. Kiedyś, jak trenowałem, był taki sposób na to, jak za daleko zaciągaliśmy te ręce. Polegał on na tym, że każdy robił samemu. Brało się taką rurkę PCV, nie za długą. Ona była przewiązana różnie sznurkiem. Najlepiej sprawdzały się pończochy, więc mamom naszym i moich kolegów na pewno trochę zabrakło przez ten czas, ale nam znacznie one pomogły. Polegało to na tym, że taki rurek, taką rurkę z pończochą mieliśmy przewiązaną, przymocowaną tutaj do tułowia i rurka w umiejscowieniu, w którym ona się znajdowała, czyli z tyłu, uniemożliwiała, znaczy właściwie to tutaj tak w okolicach pod ramionami, uniemożliwiała zaciągnięcie dalej ramionami niż tutaj, gdzie ona się znajdowała, czyli po środku mniej więcej tego ruchu. Dochodziliśmy do linii tułowia, tak jak było tutaj. Następnie dalej czuliśmy opór, więc trzeba było te ręce wyrzucić do przodu. Prosta metoda, już nawet taka troszkę archaiczna, ale proste metody bardzo często działają najlepiej, więc to też polecam osobom, które mają z tym problem, robią wszystko, a nie działa. Jak ktoś będzie zainteresowany, jak to zrobić, to proszę napisać w komentarzu. Może też powstanie taki filmik, taki troszkę DIY, czyli zrób to sam. Pokażemy sobie parę takich różnych sztuczek, które w treningu, szczególnie pływackim, mogą nam pomóc. Więc wracając, dotąd nie dochodzimy. A jak wygląda taki sposób płynięcia, gdzie za daleko nasze łokcie trafiają? No mniej więcej w ten sposób. Jestem w górze, pozycja troszkę jakbym płynął delfinem, ale nie za bardzo nim płynę. Bardzo utrudniające dalsze płynięcie. Proszę zobaczyć, ile czasu z takiej pozycji jest mi potrzebne z wyprostowanych ramion z tyłu, żeby one się przeniosły ugięte pod wodą i sprawiły, że jestem w stanie wykonać kolejny ruch. Tak po prostu pływać nie chcemy.